Sytuacja w dzisiejszym dniu zaczęła się bardzo dramatycznie, jeśli chodzi o spadki na rynkach ropy naftowej. Okazało się, że kraje OPEC nie dogadały się ze sobą co do tego, w jaki sposób manipulować rynkiem i zmieniać, wpływać na ceny ropy naftowej. Niestety to spowodowało spadki na tradycyjnych rynkach papierów wartościowych, które i tak były już w złej sytuacji. 2 tygodnie temu widzieliśmy jeden z najtrudniejszych, najgorszych tygodni na rynkach papierów wartościowych w ogóle w historii. Stąd kilka dni temu jedna z większych interwencji systemu rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych, które miały zapobiec panice. Widzimy po dzisiejszym dniu, że nie za bardzo udało się tej panice zapobiec. Także mamy sytuację taką, gdzie to nie sam koronawirus wywołuje kryzys. On jest tylko pewnego rodzaju, tak jak o Bitcoinie mówiono przez długi czas, że Bitcoin będzie pineską, która pęknie, bąbel doprowadzi do pęknięcia bańki spekulacyjnej. Tu pineską okazał się być nie Bitcoin, tylko właśnie koronawirus, który spowoduje to, że te rynki, gdzie rzeczywiście przez lata był pompowany bąbel spekulacyjny, te rynki pękną. Czy to będzie rynek nieruchomości, czy akcji, zwłaszcza akcji spółek technologicznych, ale też tutaj rynki najrozmaitsze startupowe, gdzie wyceny dokonywane przez fundusze VC czasami też były oderwane od rzeczywistości. Tego typu rynki kolejno będą odnotowywały straty i zapewne świat przejdzie na jakieś 2-3 lata do aktywów, które będą zupełnie bezpieczne, tak żeby uchronić się przy tym tsunami, które nadciąga. Przedsiębiorcy od jakiegoś czasu już przewidywali, że coś może się dziać z gospodarką. Popatrzmy na inwestycje prywatne polskich przedsiębiorców. One jednak są na dość ograniczonym poziomie i to już widać od kilku kwartałów. Także przedsiębiorcy, ponieważ wiedzą bardziej niż zwykłe społeczeństwo, co to jest cykl koniunkturalny, to przewidywali, że do trudniejszej sytuacji może dojść i oni wbrew pozorom są dość przygotowani. Gorzej sytuacja w społeczeństwie wśród zwykłych konsumentów, bo tutaj się obawiam, że będzie sytuacja dość trudna i będzie szereg różnego rodzaju niepokojów społecznych, które będą napędzane tym, że będzie sytuacja się Polaków pogarszać. A tak jak mówię, skala oszczędności jest znikoma w naszym kraju. Polska miała stopy oszczędności jedne z najniższych w Europie. Przez pewien czas nawet miała ujemne stopy oszczędności. Także to jest dość niepokojące. I zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Więc to widzimy. Koronawirus był tylko zaczątkiem, pewnego pretekstem do rozpoczęcia się światowej recesji, bo ona prędzej czy później musiała nastąpić. Udało się tę recesję przesuwać w czasie, rolować w pewien sposób poprzez działalność banków centralnych i pompowanie pustego pieniądza do gospodarki, ale to musiało się kiedyś skończyć i teraz jesteśmy świadkiem takiej sytuacji. To, co ja też mówię od lat, że to, że mamy pomyślną sytuację gospodarczą, to nie powinno być dla nas uspokojeniem, bo wcale tak nie musi być. Kryzysy były, są i będą. I to jest jedna z najbardziej podstawowych prawidłowości w ekonomii. I obowiązkiem każdego polityka gospodarczego jest przygotować kraj przed nadchodzącym kryzysem. Natomiast to, co u nas, jeśli już mówimy o naszej sytuacji, zdarzyło się dość niepokojącego, przynajmniej dla mnie jako ekonomisty, to takie domyślne przekonanie, że jeśli nawet recesja będzie na świecie, to wzrost PKB w naszym kraju spowolni do 1% być może. Ja natomiast mówię, że trzeba się przygotować na recesję, gdzie być może PKB spadnie o 2%. I co wtedy będzie, jeśli bezrobocie wzrośnie do 10%, inflacja również wzrośnie, PKB będzie się kurczyło i co wtedy będzie? Gospodarka polska nie jest na to przygotowana. Co więcej, społeczeństwo jest od lat pozbawione poduszki bezpieczeństwa. Skala oszczędności gospodarstw domowych w naszym kraju jest dość mała. Przeciętne gospodarstwo domowe ma oszczędności wystarczające zaledwie na 3 miesiące. Jeśli w takim gospodarstwie domowym 2 osoby stracą pracę, po jakimś czasie już nie będzie zasiłku dla bezrobotnych i nagle się okaże, że nie tylko to gospodarstwo domowe będzie miało problem, ale gospodarka jako całość, bo popyt konsumpcyjny, na którym opierał się wzrost gospodarczy naszego kraju przez ostatnie lata, ten popyt po prostu nie będzie występował. On już nie będzie mógł ciągnąć wzrostu gospodarczego. I to jest bardzo duży problem dla przyszłości naszej gospodarki i to jest coś, dlaczego boję się tej sytuacji, zwłaszcza, że nie widać bardzo mocnych, przewidzianych ruchów w tym zakresie ze strony naszych polityków gospodarczych. To jest raczej angażowanie gospodarki do potrzeb bieżącej polityki i zaangażowanie gospodarki do tego, żeby wygrywać wybory, co wcale nie jest tym, co powinno być.